potencjalnym zagrożeniu, jakim fake newsy mogą być dla biznesu, dla firm, które reprezentują moi goście i dla tych tysięcy innych firm, których prezesi tutaj do Krynicy na te 3 dni Forum Ekonomicznego przyjechali. W studiu Money.pl są ze mną Jakub Kurasz z firmy PwC, Dzień dobry. Marek Bosak z Vivus Finance, Witam Michał serdecznie. Borny, prezes Britenet. Dzień dobry. Panowie, Forum Ekonomiczne, więc zacznę od cytatu z człowieka powszechnie uznawanego za amerykańskiego, guru amerykańskiej ekonomii, więc Warren Buffett powiedział wiele lat temu, że reputację firmy buduje się 20 lat, ale zrujnować można w 5. Wiele lat minęło, internet jest tak rozwinięty jak nigdy dotąd i stanowi być może zagrożenie jak nigdy dotąd. Czy te słowa są aktualne? Marek Bosak. Cały czas aktualne, tylko ja bym zmienił tam jedynie jednostki czasu, bo rozumiem, że te 5 to było domyślnie 5 lat. To było 5 minut. To było 5 minut. Myślę, że te 5 minut to trochę przesadzone, ale 5 godzin to już jest taki okres, który wystarczy na zniszczenie dobrej reputacji firmy. W erze internetu jest to całkowicie wystarczające. Wszystko zależy od tego, jak firma będzie reagowała na to, co się pojawia na jej temat. Jakie narzędzia, jeśli mówimy o tej przestrzeni cyfrowej, bo dziś w niej głównie, jak rozumiem, są zagrożenia dla wizerunku, dla pozycji i oczywiście także dla notowania giełdowego firm. Jakie narzędzia, panie prezesie, mają, bo pan reprezentuje firmę informatyczną, prawda? Mają przeciwnicy firm w tej przestrzeni informatycznej. Jakie narzędzia mają, żeby się schować i ukrywać swoją tożsamość, jeśli atakują jakąś firmę? Powiem się trochę z takiego informatycznego punktu widzenia. Znaczy, problem dzisiejszej informacji jest to, że jakby jej wiarygodność jest bardzo mocno nieokreślona. Natłok informacji planuje w internecie i to będzie podążało w tym kierunku, że jednak odbiorcy informacji, społeczeństwo, ludzie, partnerzy biznesowi też będą starali się oceniać informację nie tylko pod kątem jej przekazu, ale i pod kątem jej wiarygodności. I tu rzeczywiście jakby ocena wiarygodności informacji jest jednym z ciekawszych zastosowań big data i w moim odczuciu firmy, zwłaszcza te duże, bogate firmy, będą coraz częściej korzystały z tych rozwiązań, nie tylko po to, żeby gromadzić informacje, ale także po to, żeby oceniać ich prawdziwość, wiarygodność i w odpowiedni sposób reagować. No bo zdajemy sobie sprawę, że oczywisty sposób nieprawdziwa informacja nikogo nie poruszy, a ludzie jednak będą coraz częściej, czyli odbiorcy informacji, będą coraz częściej jednak krytycznie patrzeć pod kątem tego, czy to jest prawdziwa, czy nieprawdziwa informacja. Zresztą tak jak teraz widzimy, to się spotyka, przekaz medialny jest w jakimś tam sensie sterowany i wybiórczo też jest odbierany później przez wszystkich. Tutaj pewnie bym się z częścią tego, co Pan mówi, nie zgodził, w tym sensie, że wszystkie badania pokazują, że użytkownik wchodzący na jakąś treść na Facebooku ma później olbrzymie problemy z powiedzeniem, z jakiego medium coś, na co kliknął z Facebooka, przeczytał. Czy to było medium, które uważa za wiarygodne, nie wiem, Money, Gazeta Wyborcza, w Polityce czy Rzeczpospolita, czy to było medium, o którym nigdy wcześniej świat nie słyszał i powstało tylko 30 minut wcześniej, żeby szerzyć mało wiarygodne informacje. Jakub Kurasz, no PwC to jest wielka globalna firma, tak? Wydawałoby się, że pewnie macie wszystkie narzędzia, żeby pomagać klientom w takich trudnych sytuacjach. I na Boga, jeżeli ktoś w biznesie może być gotowy, to myślę, nie, no tak, no to pewnie firmy tej wielkości co PwC, tej wielkości co Vivus, a nie, no nie wiem, małe, średnie polskie biznesy. Tak? Realnie co macie w tej skrzynce z narzędziami? Cofnę się odrobinę do odpowiedzi pana prezesa, bo wspominał o tym, że już jest coraz więcej narzędzi weryfikujących informacje, bo idzie w tym kierunku cały zespół narzędzi Big Data, Data Analytics i tak dalej. Rzeczywiście tak jest. Trwają prace w tych dużych graczach internetowych, Facebook, Google, którzy to robią, ale chciałbym trochę wrócić do tego, że jednak odbiorca, ten masowy, to co powiedziałeś, redaktorze, absolutnie, jemu to jest wszystko jedno, skąd jest ta informacja. Ale nie tylko odbiorca masowy, ale często bloger,
który podaje coś, nawet się chwilę nie zastanawiając, jakie jest źródło tej informacji. Nie wiem, jak ja miałem okazję przez 6 lat pracować w agencji Reutera, to dla nas Biblią było podać jakieś informacje z 2 sprawnionych źródeł. W Rzeczpospolitej było podobnie. Teraz patrzę na internet, To już umarło. jest Tam inaczej. jest na wieku Tak. napisane Papier, informacje malino. sprawdzane w 2 źródłach. Dawno Tak. zakopane. Jeżeli chodzi o narzędzia tych narzędzi będzie coraz więcej, bo tak naprawdę podejście fake newsa i biznesu dopiero teraz zaczyna być w Polsce, powiedziałbym, bardzo, bardzo namacalne. Myśmy mieli 3-4 lata temu raczej punktowe relacje z klientami, dla których nieprawdziwe informacje w necie były problemem. Teraz mamy bardzo dużo zapytań, sami mamy spore problemy z tym, bo ilość treści, którą generuje nasza sieć, jak i też rozwiązań, które prezentujemy klientom, jest bardzo duża, więc kwestia skali. Pojawiają się ogromne grupy osób, którzy są zainteresowani na zasadach komercyjnych zrobić pewnym korporacjom źle, wpłynąć na ich reputację, wpłynąć na ich brand. W związku z tym monitorowanie mediów, sprawdzanie tożsamości anonimowych internautów, którzy komentują, którzy wysyłają w świat niesprawdzone informacje. To jest ciągła w tej chwili zabawa naszego zespołu Data Analytics i zespołu usług śledczych. W momencie, kiedy pojawiają się takie sytuacje, no, uruchamiamy wszystkie nasze możliwe zasoby. Oczywiście każda z tych firm ma swój know-how, korzysta z różnych narzędzi internetowych, ale trzeba pamiętać, że w dużej mierze my funkcjonujemy i będziemy funkcjonować na bazie legalnych rozwiązań. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić kodów IP danych graczy. My jesteśmy jako wydawca w stanie sprawdzić kody IP osób komentujących u nas. Mieliśmy sytuację parę miesięcy temu, gdy jeden z klientów, widząc dziesiątki komentarzy, pod 100 komentarzy na swój temat, wyłącznie krytycznych, pisanych przez różne osoby, wydawałoby się i trochę różnym stylem, wydawałoby się, poprosił nas o, słuchajcie, zobaczcie IP tych piszących. 80% pochodziło z jednego numeru, tak? I wszystkie były krytyczne. Spółka jest giełdowa, więc teoretycznie gdzieś może to podpadać pod sytuację próba manipulacji kursem akcji, tak? I znowu wracam do pana prezesie. Znaczy, my mamy ten numer IP, spółka ma, jak poprosi nas przez policję, numer IP i co dalej może z tym zrobić? To 2 pytania są. Po pierwsze, pytanie jest czysto informatyczne. I oczywiście jakby każdy profesjonalnie próbujący obrzucić kogoś w internecie zasłoni się za VPN-em czy czymś takim i będzie nie do odszukania na świecie. Nigdy do odszukania nie ma. Nigdy Nie do mamy, odszukania, polska zdecydowanie. prokuratura, policja nie mają takiego sposobu. Bez tak? opcji, bez takich szans. I to nie jest wcale trudne zadanie i to byle nastolatek potrafi to zrobić. No z drugiej strony jest to pytanie prawne, czy tak naprawdę nawet gdybyśmy go znaleźli, czy to jest z jakiegoś powodu karalne, oprócz sprawy cywilnej. No, jakby zasadniczo kłamstwo nie jest przestępstwem samym w sobie, więc to już jest słabe. No, pozwala publikować nieprawdziwe informacje i jedyne co moglibyśmy oczekiwać to wyrządzenie jakiejś szkody i z tego tytułu się rozliczać. To już jest trudne, bo jest ścigane prywatnie i w moim odczuciu jest nieujmowane przez prawo polskie i pewnie innych krajów tak samo, więc jest kłopotliwe. Marek Bosak. Ja bym tylko tutaj chciał najpierw powiedzieć klasyfikację tych fake newsów, z jakimi mamy do czynienia w przestrzeni publicznej. No proszę zaproponować, bo to jest tak nowe pojęcie. Po pierwsze, taka generalna klasyfikacja to polityka i biznes. I to są 2 inne światy. Ja uważam, że około 90% to jest polityka i kreowanie nastrojów społecznych, co jest dużo prostsze i tam jest walka dużo trudniejsza. Wszelkie gorące tematy społeczne, które mogą wpływać na poparcie dla tej albo tamtej strony sceny politycznej. I tutaj nie ma dobrej odpowiedzi na to, co z tym zrobić. I druga sprawa to jest biznes. Natomiast jeżeli wchodzimy w biznes, to znowu mamy 2 rodzaje fake newsów. Pierwsze to są takie, o jakich tutaj rozmawiamy, takie 100% fake news, zero-jedynkowo do zakwalifikowania. Natomiast drugi temat, dużo poważniejszy dla biznesu, jest taki, że o ile wcześniej żyliśmy w temacie niedoboru informacji, to teraz żyjemy w obszarze, gdzie tych informacji jest za dużo.
w zasadzie możemy na temat dowolnie dużej firmy, takiej jak nasza albo takiej jak wasza, wybrać 3 z setek informacji i złożyć do tego całkowicie dowolną narrację i udowodnić Stworzyć sobie story. dowolną tezę. I teraz przechodzimy do narzędzi właśnie. Wchodzą kolejne narzędzia, ale narzędzie takie jak monitoring internetu, który w zasadzie na bieżąco jest w stanie do firmy dostarczać alerty, gdzie się coś zaczyna tlić, na Twitterze, kto podaje jakąś informację, kto robił sobie zestawienie, co robi praktyka PWC w Polsce, w Singapurze i gdzieś jeszcze i na tej podstawie wysnuł jakąś tezę, którą właśnie zaczyna kolportować. I problemem w biznesie jest brak świadomości tego problemu na bardzo wczesnym etapie. I jak taka firma przychodzi do Was i mówi, słuchajcie, mleko się rozlało, to zazwyczaj już jest pozamiatane, bo to nie jest te pierwsze kilka Ale godzin. przepraszam, że przerwę, ale dlaczego, skoro monitoring internetu jest tak powszechny Jest narzędzie stare. i tak niedrogi, Tak. prawda? Miesięczny abonament pewnie nie kosztuje więcej niż kilkaset złotych, to dlaczego to jest nadal problem? Znaczy Ja tylko sekundę. Z mojej praktyki PR-owej świadomość tego mają dopiero ci prezesi i kosztu, który musimy poświęcić nie tylko na monitoring, ale na analizę, na posiadanie u siebie ludzi, którzy będą w stanie szybko na to odpowiedzieć, którzy się naprawdę na tym sparzyli. Trochę jak z ubezpieczeniami, tak? Jak komuś raz się spalił dom, to Już do końca życia rozumie, będzie za co ubezpieczony. płaci za ubezpieczenie. Jakub Kurasz? Myślę, że ogólna konstatacja jest podobna. Rzeczywiście polskie firmy nie są przygotowane do walki z fałszywymi informacjami w sieci i często są spóźnione z reakcją. Ja mam 3 firmy, z którymi współpracuję, jeżeli chodzi o monitorowanie informacji na wybrane hasła, które się też zmieniają w zależności od różnego rodzaju wydarzeń związanych z firmą czy z naszymi klientami. No, w ciągu kilku minut po publikacji danej informacji wiem, że coś się pojawia i dostaję od razu, czyli moi ludzie, informację, że coś jest złego. Moim zdaniem też jeszcze dodatkowa jest rzecz, o której powinniśmy pamiętać. Pojawia się coś na jakimś serwisie mniej lub bardziej wiarygodnym, to rozprzestrzenia się to bardzo szybko. Tak szybko, jak No właśnie, nie wiem, to jest tak ogromny Kilka dni hit. temu mieliśmy rozmowę jeszcze przed Krynicą na temat klienta nie możemy ujawnić, tak, ale był to klient PWC, którego spotkało to zagrożenie rozprzestrzeniającej się jak pożar trawy w gorącym klimacie, informacji, która była absolutnie bzdurna. Jak to było? No, proszę parę zdań, bez nazwy klienta. Było to w ten sposób, że pojawiła się informacja, ja dowiedziałem się o niej dopiero z monitoringu po 5-6 minutach, ale 3-4 minuty wcześniej dostaję telefon od jednej z większych telewizji, godzina 12, że słuchaj, bo tutaj jest taka informacja, operator mi mówi, że któraś z instytucji finansowych może upaść. To coś na ten temat wiesz, czy coś na ten temat słyszałeś? Instytucja bardzo sprawdzona, o stabilnym standingu, absolutny fake news, wchodzę, obserwuję, jest anonimowy gracz, anonimowe konto, informacja bardzo krótka, ale ona się rozprzestrzenia gigantycznie. Jest na tym serwisie. Już zaczynam po prostu całą mapę tej informacji śledzić. Ktoś ją podaje, nawet nie weryfikując, nie zastanawiając się, dorzucając jakieś komentarze. Ja oczywiście zweryfikowałem to momentalnie i powiedziałem, że to jest na pewno nieprawda. Jeżeli pytasz mnie i moją wiedzę, to jest wykluczone. Więc okej, ale też zadzwonimy i sprawdzimy. Po jakimś czasie dzwoni do mnie gazeta, wersja internetowa. Słuchaj, czy wy słyszeliście, że coś się dzieje, bo ludzie mówią? Trwa to 25 minut od pojawienia się tej informacji. My w tym czasie informujemy tą instytucję finansową, że też obserwujemy wzmożony ruch, obserwujemy duże zainteresowanie mediów relatywnie tradycyjny wobec tego internetu, a trwa to 25 minut, 30. A przypomnę, mówimy o sytuacji, w której pojawia się informacja, o której ludzie mówią, że jedna z najbardziej znanych polskich instytucji finansowych, absolutnie pozbawiona jakichkolwiek kłopotów, o których kiedykolwiek byśmy słyszeli, o bardzo stabilnym standingu, bardzo renomowana, znana z także międzynarodowym kapitałem. Żeby nie, tak? I bardzo jest łatwo spowodować od tej informacji ran na bankomaty.
Run Tak, na a więc bankomaty. powszechna Ta panikę. informacja pojawiła się po raz pierwszy. W jednym z serwisów, nie chciałbym mówić Ale czy jakim. to był anonimowy blog, czy To to był była anonimowy blog. redakcja? To był Dlatego, że anonimowy blog. ten mechanizm, który przedstawiłeś, jest absolutnie tożsamy z mechanizmem, który mi opowiadał właściciel jednej z agencji, która się kreowaniem fake newsów zajmuje, bo i takie są. Są takie agencje, które Tak, zajmują się jest kreowaniem na fake to newsów. już nie, rynek. nie wyłącznie, ale mają w ofercie. A kto jest klientem tego rodzaju usług? Pewnie te firmy, które... Znaczy biznes czy raczej? Z biznesu, Biznes z części raczej, tak. biznesowej, firmy zazwyczaj, które chciałyby wyspinować jakieś newsy na temat konkurencji. Jasne. I to właśnie wygląda w ten sposób, że wrzucamy informację na anonimowy blog, serwis, gdzie ona jest w zasadzie nieusuwalna, bo nie mamy do kogo zadzwonić. Potem zaczynają ją rozprowadzać różne anonimowe, wcześniej lekko uwiarygodnione konta na Twitterze i na Facebooku. One mają wiele retweetów, podają to dalej, jedne za drugimi. W ten sposób zaczyna informacja żyć swoim życiem. Są w tych postach tagowani różni redaktorzy, którzy w pewnym momencie zaczynają to retweetować. W momencie, jak zaczynają to retweetować, to dostają dużo lajków nagle, więc informacja się potwierdza, pod tym są komentarze. I wtedy już mamy, jakby oni, przepraszam za wyrażenie, ale są pożytecznymi idiotami, którzy są kluczowi w tym momencie, bo jeszcze sam ten blog nie jest wystarczająco wiarygodny, żeby wywołać kryzys. Natomiast media społecznościowe, w których licytujemy się na to, kto poda pierwszy jakiegoś Oczywiście. newsa, Także my tradycyjnie dziennikarze. Kto ile dostanie lajków? Dokładnie i komu potem zasięg wzrośnie i na koniec miesiąca dostajemy Zasięg ranking, jest kto ważny. Ale to jest najbardziej konstatacja opiniotwórczy. podobnej sytuacji jest taka. Trwało to kilka godzin. Wszyscy, którzy mieli styczność z tą instytucją na różnych poziomach relacji, dostali informacje, poinformowali swoich jakby docelowych klientów w tej instytucji. Instytucja zachowała się standardowo i fantastycznie. Bardzo szybko zareagowała. Myślę, że to trwało ze 2–2,5 godziny, kiedy wydało oświadczenie, informując, że są nieprawdziwe informacje w internecie, nie specyficznie kierując jakby w komunikacie, że akurat chodzi o to czy o to, ale że nieprawdą jest, że jakkolwiek nasza sytuacja spowoduje, że coś się złego dzieje. Kurs nie zawahał się, bo to też jest sytuacja taka, że jednak inwestorzy giełdowi mają to do siebie, że w tego fake newsa, taką z mediów społecznościowych nie zawsze wierzą. I to jest słuszne, bo oni mają może jeszcze taki zmysł, że pieniądze, żeby wydać, kierując się plotką, no to musiałaby być ta plotka jednak ze sprawdzonego źródła, więc bank zareagował bardzo, bardzo dobrze. Myśmy też postarali się, zajęło to nam kilka dni, znaleźć tożsamość internetową tegoż to anonimowego gracza. Zgadzam się, że można to zrobić w ten sposób, że nie można znaleźć tej tożsamości, ale akurat w tym przypadku okazał się to chyba amator bardziej, bo zmeczowaliśmy różnego rodzaju hasła, różnego rodzaju brandy, różnego rodzaju zdjęcia na mediach społecznościowych, w otwartych rejestrach. Wszędzie coś, bo funkcjonujemy w takiej przestrzeni ogromnej ilości danych, których te nasze zespoły działają, więc nasi specjaliści po prostu po kilku dniach znaleźli z 99% prawdopodobieństwem. Panie prezesie, tak. Właśnie, bo chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo my mówimy tutaj tak trochę czarno-biało, mówimy o fake newsach, czy to się jest prawdą, nieprawdą. To nie do końca tak jest. W moim odczuciu to jest zła klasyfikacja. Znaczy, informacja taka, że jakaś instytucja finansowa może upaść, jest prawdziwą informacją. Znaczy, w moim odczuciu każdy może upaść. Oczywiście. Jakby może prawdopodobieństwo tego upadku jest skrajnie niskie, 5. miejscem po przecinku, a wcześniej same zera. Okej, ale jakby informacja, ktoś może upaść, jest prawdziwą informacją. Ktoś może zbankrutować, ktoś może umrzeć. Jakby Jak to w życiu. Zdecydowanie, oczywiście, więc jakby to nawet ciężko mówić, że to jest jakby fake news. No okej, może interpretacja publiczności tej wiadomości była jakoś nacechowana, ale ciężko oczekiwać, że ktoś powie, że to jest kłamstwo. To nie jest kłamstwem, po prostu tak czysto patrząc, więc w moim odczuciu należałoby jednak stosować taką bardziej skalę szarości w stosunku do tych wiadomości, że coś jakby jest 100% pewne, coś jest 0% pewne, a wszystko pozostałe gdzieś jest pośrodku i jakoś możemy się do tego odnieść według naszej wiedzy, raz lepiej, raz gorzej, coś będziemy wiedzieli i na ten sposób podejmujemy decyzję. Natomiast jakby patrząc jeszcze na szeroką publiczność, to ja myślę, że tak żeby trochę nie demonizować tego tematu, jednak odbiorcy też będą wpadali w takie znieczulenie. Znaczy już dzisiaj jest tak, że takie głupie kłótnia na forum
że jeden mówi A, drugi mówi B, już nikogo nie interesują. Oni wiedzą, że to jest nastawione tylko i po to, żeby się pokłócić. Więc jakby te fake newsy przenoszą się dalej do blogów, do Twittera i tak dalej, więc jakby, tak jak tutaj Pan wspomniał, no ta cała struktura rozpowszechniania musi być coraz bardziej wyrafinowana, żeby to do ludzi trafiło. Ale ona się staje coraz bardziej wyrafinowana. Oczywiście, a ludzie będą się coraz bardziej będą się uwrażliwiani na oczywiście to. tak, to ale ja wyglądało. parę tygodni temu gdzieś zobaczyłem następującą technologię. Algorytm, który bierze na przykład przemawiającego Władimira Putina. Robi transkrypcję z tego, co Władimir Putin mówi. Następnie, nie wiem, każdy, może wygłosić jakiś komunikat, który ten algorytm tak dopasowuje, podpowiada mi odpowiednie słowa, żeby ruch tego, co ja chcę powiedzieć, zgadzał się z ruchem warg owego Władimira Putina. Następnie wkłada to w usta Władimira Putina i Władimir Putin mówi to, co ja mu tam napisałem. Dobra, Władimir Putin Władimirem Putinem, choć jakby w tej skali fake news polityczny miałoby to swoją siłę. Prezes Kaczyński, Władimir Putin, premier Szydło czy Grzegorz Schetyna. Zostawmy tą sferę. Weźmy biznes. Znaczy prezes firmy mówiący: szanowni akcjonariusze, bo mu to konkurent włożył w usta. Szanowni akcjonariusze, nasza firma jest nic nie warta, produkuje dziadowskie produkty. Ja ze wstydem muszę to dziś przyznać. Sprzedaję wszystkie swoje akcje, podaję się do dymisji. Mogłoby mieć to wpływ na akcje. Oczywiście komisja giełdowa szybko by notowania zatrzymała, ale dynamika dla tej firmy byłaby skrajnie negatywna. Technologia też się staje, oczywiście wszyscy to wiemy, coraz bardziej wyrafinowana. Tak, jesteśmy być może gdzieś na początku drogi. Nad tym się zastanawiam. Czy fake news Ale to przecież to będzie zagrożenie dla biznesu rosnące, czy nie? W moim odczuciu to zmiany technologiczne jakby nie wpływają na pewne procesy socjologiczne. Znaczy to, że ludzie wygłaszali różne kłamliwe stwierdzenia dzisiaj, jutro, i czy to tylko jest na formie pisanej, czy w formie internetowej, to niewiele zmienia. I jakby taki czarny PR, granie, jakby bycie przeciwnikiem jakiś i rozpowszechnianie negatywnych informacji o przeciwnikach było czymś zawsze. Okej, w tym momencie jest tak, że łatwość rozpowszechniania tych informacji jest bardzo wysoka. I to jest ten problem, tak? Dostępność tych informacji dla ludzi, szybkość rozpowszechniania tych informacji, to jest problematyczne. Jakby nie samo zjawisko kłamania, bo ono będzie i jakby jest czymś naturalnym dla ludzkości. Natomiast rzeczywiście w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że tak jak tutaj Pan wspominał, no bardzo to są minuty, kiedy ta wiadomość trafia do bardzo szerokiego grona odbiorców, milionowego, a jeżeli mówimy o globalnych firmach, to nawet jeszcze większego. I to jest kłopotliwa sytuacja, że te szkody wyrządzane przez zjawisko, które zawsze było obecne, dzisiaj są dramatycznie duże. I to niestety tak trzeba powiedzieć, one są, będą dramatycznie duże i no, ciężko będzie z tym w łatwy sposób przeciwdziałać, nie wydając na to pieniędzy oczywiście. Jasne, no więc już oddaję głos. Ten aspekt finansowy też, nie wydając na to pieniędzy. Znaczy, czy jedynym rozwiązaniem jest, przepraszam, skalowanie zespołów komunikacji korporacyjnej, reagowania kryzysowego, ciągła paranoja, sprawdzanie tego monitoringu 24 godziny na dobę? Nie, to nie musi prowadzić do paranoi. Natomiast to muszą być proste procedury w firmie, co robimy w określonych sytuacjach i jakie każde zdarzenie ma swoje konsekwencje, bo najtrudniejszy jest ten pierwszy okres kilku godzin. A jeszcze wracając do tych fake newsów, o których Pan wspomniał, w polityce tak, jest to możliwe, tego typu nieprawdziwe informacje i to zajmie trochę czasu, żeby to odkręcić. Natomiast w biznesie takie informacje dla biznesu nie są najtrudniejsze do przepracowania, dlatego że to można zero-jedynkowo zweryfikować. Nie, to jest nieprawdziwe, proszę nie brać udziału w rozpowszechnianiu kłamstwa. Gorsze są takie informacje właśnie, gdy bierzemy raport roczny, wyciągamy informacje z strony z pierwszej, 10 i 150, do tego dokładamy jakąś dymisję prezesa, który po prostu odszedł z firmy, składamy z tego informacje i wysyłamy na rynek. Firma wie, że to są informacje częściowo prawdziwe i nie wie, jak sobie z tym poradzić. Jasne. Bo mówi, to może nie dementujmy, bo wiadomo, że winny się tłumaczy. I to jest prawdziwy kłopot. Najgłupsze powiedzonko, Jasne. jakie słyszałem. No. Musimy kończyć. Ostatnie zdanie? Jedna rzecz, która jest w tej chwili kluczowa, to edukacja blogerów
żeby nie podawali dalej niesprawdzonych informacji, Każdy mówienie, może że być blogerem. wiadomości Każdy przechodzień tu być trzeba może jest blogerem. sprawdzać. Więc myślę, że cały czas jednak biznes powinien się teraz mocniej sfokusować na to, żeby powiedzieć, że jakość informacji jest bardzo ważna i też do tych influencerów, do tych najbardziej wpływowych osób w internecie powtarzać, żeby starali się zadzwonić, wysłać maila, spróbować się jakkolwiek skontaktować się z daną firmą, organizacją, człowiekiem, która w tej może być po prostu przez fake news, przez fałszywą informację bardzo mocno skrzywdzona i stracić gigantyczne pieniądze. Jasne. Dziękuję bardzo. Michał Borny, Marek Bosak, Jakub Kurasz, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tomasz Machała. Dziękuję bardzo za tą rozmowę tutaj w Krynicy w studiu Money.pl.